Dziś dla nas wszystkich, dla miłośników muzyki Fryderyka Chopina oraz dla naukowców, pytanie o to, kiedy tak naprawdę urodził się nasz największy kompozytor, jest wciąż pytaniem otwartym. Jest to dosyć skomplikowane zagadnienie, dlatego że inne daty podawał sam Fryderyk Chopin, inne jego rodzina, a inne widnieją w oficjalnych dokumentach. Fryderyk Chopin jednoznacznie w liście do Towarzystwa Literackiego w Paryżu podał datę swoich urodzin 1 marca 1810 roku. I tę datę dzisiaj obchodzimy jako oficjalną datę urodzin kompozytora, uznając, że sam wiedział najlepiej, kiedy przyszedł na świat. Jednakże jeżeli prześledzimy źródła, które zachowały się do naszych czasów, to we wszystkich polskich biografiach oraz we wszystkich tekstach o Fryderyku Chopinie, które opierały się na relacjach jego rodziny, pojawia się data 1809 roku. Przy czym data dzienna pozostaje ta sama. Niektórzy dopowiadają, iż Chopin urodził się w nocy z 1 na 2 marca. Stąd w niektórych dokumentach i również na epitafium, pierwszym epitafium w Warszawie, w kościele Świętego Krzyża, właśnie się pojawiła data 2 marca 1809 roku. Pod koniec XIX wieku odkryto dokumenty oficjalne w Brochowie, zarówno metrykę chrztu, jak i metrykę urodzenia. I tamże widnieje data 22 lutego 1810 roku. I teraz podstawowe pytanie polega na tym, kto się mylił i kto miał rację. Data 1 marca jest trudna do podważenia, dlatego że przede wszystkim mamy 2 listy rodziny do Chopina, z których wynika zarówno jego starsza siostra, jak i jego matka własna podawały, że w domu Chopinów obchodzono dzień 1 marca jako jego urodzin, a 5 marca jako jego imienin. Wydaje się, że matka wiedziała dobrze, kiedy jej syn przyszedł na świat. Trzeba przyznać, że dokumenty oficjalne mają swoją wagę i wszystkie te argumenty, które bierzemy dzisiaj pod uwagę, są to pewnego rodzaju może nie tyle spekulacje, co właśnie dyskusja. Natomiast do momentu jednoznacznego rozstrzygnięcia dla wielu organizatorów, czy też dla wielu osób, które zajmują się dziedzictwem Fryderyka Chopina, miała znaczenie właśnie ta data, która widnieje w dokumentach. Wydaje mi się, że dzisiaj trzeba datę 22 lutego potraktować jako pewnego rodzaju tymczasową wiedzę. Wiedzę, która została odkryta bez wszystkich tych argumentów, które dzisiaj znamy, która opierała się na bardzo twardych argumentach, na argumentach wynikających z ksiąg, ale która jest dzisiaj do poważnego podważenia. Myślę, że bardzo ciekawym tutaj jest fakt, że te 2 daty oddziela dosłownie tydzień, więc mogło dojść do pewnego rodzaju pomyłki w momencie samego spisywania aktów chrztu i urodzenia. Można sobie wyobrazić, że ponieważ zostało to spisane aż 2 miesiące później, dlatego że te akty zostały spisane 23 kwietnia 1810 roku, tego typu pomyłka 8 tygodni czy 2 miesiące, kilka dni w tę czy w tamtą, mogły spowodować, iż osoby zapisujące po prostu podały niewłaściwą datę. My wszyscy w Instytucie Chopina obchodzimy w tym dniu, w którym sam Fryderyk Chopin obchodził swoje urodziny, zatem jest to 1 marca i zakładamy, że urodził się w 1810 roku, tak jak sam stwierdził, chociaż dopuszczamy, że być może, że był rok starszy.